Honda CR-V nigdy nie była ładnym samochodem i najnowsza generacja też jest cokolwiek kontrowersyjna, jak chodzi o wygląd. Ale czy samochód musi być ładny? Zapraszam na 7 rzeczy, które trzeba wiedzieć o nowej Hondzie CR-V. Ktoś tu się naprawdę postarał. Miejsca jest dużo, są sprytne schowki, rynienki, uchwyty. Jest miejsce na telefon, wygodne uchwyty na kubki. Na pozór umieszczenie dźwigni zmiany biegów tak wysoko wygląda dziwnie, ale dzięki temu w części centralnej mamy masę miejsca. Fotele są bardzo wygodne, zarówno fotel kierowcy, jak i pasażera. Zrobiliśmy Hondą sporo kilometrów i po autostradach, i po wąskich drogach. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Może tylko takie, że chciałabym mieć elektrycznie sterowane fotele z pamięcią. Przynajmniej fotel kierowcy, ale takie udogodnienia dostępne są tylko w najwyższej wersji wyposażenia. Fotele są za to podgrzewane. Bardzo to doceniam. Niestety kierownica nie jest już podgrzewana. Taka opcja jest dostępna tylko w najwyższej wersji wyposażenia. Masę miejsca mamy też w bagażniku. 547 litrów to jeden z najlepszych wyników w tym segmencie. Spakujesz tutaj rodzinę na wakacje, przewieziesz naprawdę duże zakupy. Ale nie jest idealnie. Poza tym brakuje mi w tym egzemplarzu otwieranej elektrycznie klapy. Nie da się jej dodać do wyposażenia. Jeśli chcesz ją mieć, podobnie jak sterowane elektrycznie fotele z pamięcią czy podgrzewaną kierownicę, musisz wybrać najwyższą wersję wyposażenia. Nie podoba mi się to, bo tego rodzaju rozwiązania powinny być opcją dostępną w większości wersji wyposażenia. Ale może mi się tylko wydaje, że to takie ważne. Co jest dla Ciebie ważne w wyposażeniu samochodu? Co może Cię skłonić do wyboru wyższej wersji wyposażenia niż pierwotnie zakładana? I czy Twój samochód jest tylko Twój, czy dzielisz go z kimś? Kolejny raz w życiu jestem zadowolona, że jestem wzrostu siedzącego psa. Klapa otwiera się na wysokość około 180 cm. Gdybym była wysoka, uderzałabym się w głowę. Praktyczny, pakowny, ale czy to jedzie? Co bardziej spostrzegawczy, już pewnie wyczytali z tabeli na początku odcinka, że ten samochód ma silnik o pojemności 1,5 litra i mocy 193 koni i jeszcze automatyczną skrzynię bezstopniową. Te wszystkie dane przedstawione na papierze niejedną osobę mogłyby odstraszyć, ale zanim powiesz, że to nie dla Ciebie, wsiądź i przejedź się. Honda CR-V zbiera się żwawo jak na tak duży samochód. Poruszanie się w tempie autostradowym nie jest problemem, a jeśli nie upierasz się na ciśnięcie lewym pasem, to spalanie będzie oscylowało w granicach 7,5 litra na setkę. Na osobne zachwyty zasługuje zawieszenie. W zasadzie ostatnim samochodem podobnych gabarytów, gdzie mi było przyjemnie, był DS7. Wszystkie inne były za sztywne, za twarde, dobijały na nierównościach. Nie oczekuję kanapy pokroju Mondeo, ale nie lubię, jak mi zęby szczękają na białołęckich ulicach. Tutaj zawieszenie jest sprężyste, radzi sobie z dziurami. Sprawdziłam je też poza utwardzoną drogą. 5. generacja CR-V ma sporo większy prześwit od poprzedniczki. 20,1 cm to niezły wynik. Dzięki niemu robienie tego, co widzicie właśnie na ekranie, to żaden problem.
Powinnam pewnie coś dodać na temat systemu inforozrywki. Prawdę mówiąc, używałam ekranu tylko do wyświetlania mojego Android Auto z telefonu. System inforozrywki w Hondzie wygląda jak tablet z Androidem, który mój tato kupił 10 lat temu za kupony z gazety. Ale jest jedna rzecz, która wyszła im z całą pewnością dobrze. Po połączeniu telefonu z Android Auto, komunikaty nawigacji z telefonu pojawiają się na ekranie przed kierowcą. Ekran centralny przypomina mi ten z Julii. Wszyscy wielbiciele Włoszczyzny, którzy pisaliście mi, jak to z rzeczy włoskich, to ja mogę ugotować makaron, zachwycajcie się teraz Hondą i jej mini ekranem z maxi obwódką. Każdy wchodzący do sprzedaży model jest teraz wyposażony w systemy bezpieczeństwa, takie jak asystent utrzymania na pasie ruchu, aktywny tempomat czy system ostrzegania przed kolizją. Mam jednak wrażenie, że inne marki robią to lepiej. Tutaj systemy nie są tak czułe, może tak zaawansowane jak w innych konkurencyjnych modelach. To pewnie coś, co i tak większość nabywców traktuje tylko jako zło konieczne, ale ja uważam, że jeśli już takie systemy są, powinny działać z kierowcą, a nie przeciwko niemu. Tutaj czułam się przez nie trochę, z braku lepszego słowa, osaczona. Są takie samochody, które kupuje się sercem. Patrzę na Was, Alfisti. Honda nie wywołuje takich emocji, ale też jej zakupu nie trzeba sobie będzie uzasadniać tym, że wygląda jak $1 000 000. Bo nie wygląda. To po prostu dobry, przydatny, sensowny samochód. Tylko tyle i aż tyle. Oceń moje wideo. Daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco z wideo ode mnie. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.